Dzień dobry. Rozwój zrównoważony jest od wielu lat na ustach wszystkich. Ale od kiedy i na czym właściwie polega? Czy jest to koncepcja jednorodna? Świadomość problemów ekologicznych i niemożności prowadzenia polityki rozwoju i wzrostu gospodarczego w dłuższym okresie bez uwzględniania szkód dla środowiska była już znana przez działalność Klubu Rzymskiego i znanego Ci pewnie raportu Granice wzrostu w latach 70. XX wieku. Natomiast później kwestia środowiskowa została sprowadzona przez doktrynę neoliberalizmu do problemu ekonomicznego, a ściśle została zredukowana jak tu do kwestii alokacji dóbr rynkowych przy jednoczesnej marginalizacji znaczenia tzw. dóbr wolnych, czyli środowiska naturalnego i zasobów naturalnych, które tu widzimy. Sprawiało to, że kwestia środowiskowa była przez długi czas pomijana w dyskursie ekonomicznym i strategiach politycznych lub właśnie, jak powiedziałam, redukowana do problemu alokacji. Przełomem okazała się unijna strategia lizbońska z 2000 roku i chociaż sama nie zawierała wyraźnego odniesienia do konieczności zrównoważenia, to taki zapis doszedł do niej w tzw. rundzie Doha w 2002. Wzrost zrównoważony wszedł już za pierwszym podejściem do strategii EU 2020, która określiła, że wzrost musi być nie tylko inteligentny, smart, czyli opierający się na innowacji, ale także włączający, inclusive, czyli zmniejszający ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz trwały, czyli w poszanowaniu równowagi ekologicznej, sustainable. Zrównoważenie tej strategii odnosi się przede wszystkim do poprawy efektywności w wykorzystaniu zasobów naturalnych, a zwłaszcza optymalizacji zużycia energii, czyli jak najmniejszej energii na dany produkt, zapewniając bezpośrednie i długoterminowe korzyści dla ludzi, planety i dobrobytu. Wzrost zrównoważony jest też przedmiotem długoterminowej strategii EU 2050, której przyświeca cel osiągnięcia neutralności klimatycznej, jak też tzw. ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. Jest także obiektem strategii Narodów Zjednoczonych o światowym zasięgu zastępującej Millennium Development Goals. Chodzi tu o agendę zrównoważenia zwanej jako SDG, Sustainable Development Goals, wyznaczającej cele do osiągnięcia do 2030 roku. Obejmuje ona 17 celów zrównoważonego rozwoju uchwalonych przez Narody Zjednoczone w 2015 roku z zamierzeniem ich osiągnięcia do 2030. Zachęcam do zapoznania się z tymi strategiami, które załączam. Strategie te, chociaż zwracają uwagę nie tylko na poprawę efektywności energetycznej, ale na poszukiwanie nowych sposobów zaspokojenia potrzeb, wychodzą jednak raczej od tak zwanego miękkiego rozumienia zrównoważenia. Pozostaje ono w zgodzie z dominującym paradygmatem ekonomicznym, że celem gospodarki jest postęp materialny, społeczny i ekologiczny, który może być w gruncie rzeczy osiągany przez postęp techniczny, a jego konsekwencją jest wzrost potrzebny do zaspokojenia dodatkowych potrzeb, właśnie tych społecznych i ekologicznych. Koncepcja ta jest zgodna z ortodoksyjną wizją ekonomii i z tak zwaną ekonomią środowiskową, a więc ekonomią, która problemy środowiskowe traktuje jako efekty zewnętrzne, które mogą być wyeliminowane w uproszczeniu przez mechanizm cen. Twarde rozumienie zrównoważenia to bardzo nowatorska koncepcja, powstała w ramach ekonomii ekologicznej, heterodoksyjnej. Koncepcja została stworzona przez Hermana Dahlego i dlatego
jest tak rewolucyjna, że nie tylko nie zakłada wzrostu gospodarczego jako koniecznego warunku rozwoju, nadaje wzrostowi odwrotny, ujemny kierunek. Podstawową ideą jest gospodarka stabilna, steady state economy. Jest to gospodarka, w której kapitał i populacja, której część tworzy zasób siły roboczej, są utrzymywane na stałym poziomie. Odpowiada to założeniom ekonomii klasycznej. Co do trzeciego czynnika produkcji ziemi, dalej zakłada, inaczej niż w ekonomii klasycznej, że służą praktycznie do zachowania kapitału i populacji. Produktu oznacza dodatkowe zużycie zasobów naturalnych. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy chcemy obniżyć ilości zużytych zasobów na jednostkę produkcji, co też nie zawsze ma miejsce, bo nie zawsze zasoby naturalne mają swoją cenę, czy dobrze przypisane prawa własności. Tracimy nie tylko zasoby, zwłaszcza nieodnawialne, ale też część energii zostaje utracona bezpowrotnie i entropia systemu rośnie. Trwałość kapitału, durability, polega na minimalizowaniu zużycia zasobów naturalnych na jednostkę kapitału w całym jej cyklu. Czyli chodzi o to, aby telefon, komputer, samochód były wyprodukowane nie tylko przy małej ilości energii, ale także o to, by zużywały jej mało w trakcie korzystania z nich i ich utylizacji. Dla przykładu w ostatnich badaniach firmy Roskill wykazano, że choć samochody elektryczne są mniej emisyjne, to pozyskiwanie litu wykorzystywane do ich produkcji jest wysoko emisyjne. Podobnie do wzrostu populacji konieczne jest zużycie zasobów naturalnych, jak też energii, gdyż osoba do swego przetrwania potrzebuje żywności, energii. Jednakże i tu tylko część energii będzie odzyskana, także i w tym przypadku entropia systemu rośnie. Obecnie, mimo zmniejszającej się już dzietności kobiet, populacja według prognoz ma jeszcze rosnąć do 10 miliardów, a potem zacznie spadać. Pod film o starzeniu się. Przy rosnącej populacji i stałym kapitale dobrobyt siłą rzeczy będzie spadał. W analogii do trwałości kapitału dalej mówi o trwałości populacji, polegającej na dążeniu do wydłużenia długości życia przy niskim współczynniku urodzin. Gospodarka dla Daliego nie jest niezależnym systemem, ale zależnym i ograniczonym przez system społeczno-ekologiczny, jako że jego istnienie zależy od systemu społecznego, instytucji formalnych i nieformalnych i ekologicznego. Taki system importuje cenne zasoby naturalne i eksportuje odpady i zanieczyszczenia. Ekosystem jest systemem ograniczonym, ponieważ istnieje w świecie, w którym wykorzystuje się energię słoneczną, ale jednocześnie eksmituje się energię o coraz większym poziomie entropii. Za każdym procesem przerabiania energii tracimy jej część, a energia na przykład wykorzystywana, przerobiona przez człowieka, człowiek pobiera i wydala część energii, staje się energią o większej entropii. A entropia jest miarą nieuporządkowania układu i rozproszenia energii. Dlatego Dali odrzuca założenie tkwiące w ekonomii głównego nurtu o możliwej substytucji kapitału naturalnego przez fizyczny dzięki postępowi technicznemu. To też jedynie utrzymanie stałego kapitału i populacji przy jednoczesnej trosce o trwałość może pozwolić gospodarce na przybliżenie się do stanu równowagi ekologicznej, czyli do trwałego rozwoju. Siłą rzeczy koncepcja ta mocno wiąże się z potrzebą ograniczenia konsumpcji i produkcji, charakterystyczną dla teorii degrowth, które są pokłosiem wielu teorii heterodoksyjnych wywodzących się nie tylko z ekonomii ekologicznej, ale i z ekonomii feministycznej oraz takich nurtów jak ekologia polityczna i sprawiedliwość środowiskowa. Również w niej znajdzie się bliska Dalemu idea zakorzenienia gospodarki w społeczeństwie.
De Groof podkreśla również wagę społecznie sprawiedliwego i ekologicznie zrównoważonego społeczeństwa i wskazuje na konieczność konceptualizacji miernika dobrobytu, czyli odejścia od PKB. Charakterystyczne dla heterodoksji jest to, że jest ona z założenia bliżej ludzi, dlatego jej teoriom towarzyszą ruchy społeczne i dlatego teoria de Groof jest także związana z ruchem gospodarczo-polityczno-społecznym o tej nazwie. Podkreśla się w nim znaczenie autonomii, pracy opiekuńczej, samoorganizacji, wspólnoty, społeczności, lokalizmu, podziału pracy, szczęścia, serdeczności. Ruch ten powstał pod wpływem uświadomienia sobie przez szersze grupy społeczne skutków aktywności gospodarczej dla środowiska, zagrażającej podstawom nie tylko gospodarki, ale całej ludzkości. W tych zagrożeń mówi się o zmniejszonej dostępności do źródeł energii, patrzcie tropy, pogarszającej się jakości środowiska, globalne ocieplenie, zanieczyszczenie, zagrożenie dla różnorodności biologicznej, o pogorszeniu stanu zdrowia flory i fauny, od których zależą ludzie, wymieranie holocenu, wzroście negatywnych społecznych skutków ubocznych, niezrównoważony rozwój, gorsze zdrowie, ubóstwo, stale rosnącym wykorzystaniu zasobów przez bogate kraje kosztem krajów trzeciego świata, neokolonializmu. Bogate kraje zużywają te zasoby w celu zaspokojenia swojego stylu życia, pochłaniającego więcej żywności i energii oraz wytwarzającego odpady. W środowisku akademickim przeprowadzono badanie i zebrano propozycje rozwoju oraz zdefiniowano ruch z 3 głównymi celami. Po pierwsze, zmniejszenie wpływu działalności człowieka na środowisko. Po drugie, redystrybucja dochodów i bogactwa zarówno w krajach, jak i między nimi. I po trzecie, promowanie przejścia od społeczeństwa materialistycznego do towarzyskiego i partycypacyjnego. Zwolennicy postwzrostu argumentują, że jedynym sposobem na trwałe zamknięcie luki popytowej jest zmniejszenie popytu. Dla ochrony zasobów odnawialnych popyt, a tym samym produkcję, również należy obniżyć do poziomów, które zapobiegają ich wyczerpaniu i są zdrowe dla środowiska. Aby taki cel osiągnąć, konieczna jest nie tylko zmiana oddolna stylów życia, ograniczenia modyfikacji konsumpcji, ale także głęboko idąca zmiana całego systemu polityczno-gospodarczo-społecznego i powstania nowych instytucji umożliwiających osiągnięcie takiej zmiany. Podsumowując, w koncepcjach zrównoważenia wyróżnia się miękkie i twarde zrównoważenie. W pierwszym wzrost jest ważnym elementem rozwoju i strategii, pozwalającym m.in. na sfinansowanie docenionych składników rozwoju ekologicznego i społecznego. W twardej wersji zrównoważenia gospodarka praktycznie jest postrzegana jako taki dodatek do systemu ekologicznego i zobowiązana jest do takiej adaptacji, która pozwoli jej na przetrwanie i trwanie, a to wymaga utrzymania kapitału i populacji na stałym poziomie i poprawieniu ich trwałości. W obu koncepcjach wychodzimy od odmiennych paradygmatów ortodoksyjnego i heterodoksyjnego.